Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy już w 17 odcinku Amiga bez ściemy. No i standardowo jak to u nas, witamy Was serdecznie, moja prawica. Rafał Mufa-Chyła oraz moja prawica. Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy. Jedziemy! Zanim omówimy tutaj nasze wypociny na odcinek 17, to chcielibyśmy Was zaprosić wszystkich na live'a. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, to startujemy tradycyjnie w niedzielę o godzinie 18, to jest 12 lutego, tak? Dobrze mówię? 12 lutego. 11 chyba? 11. Dobra. 11. To, tak. Nie, ma być naturalnie. 11 kochani zapraszamy. 11, tak, bo 12 jest już poniedziałek. Czas leci tak szybko, że człowiek nie wie, jak żyje. A im starszy, tym szybciej. Tak. Temat przewodni to będą intra amigowe do amigowych gier i już widzimy po reakcjach na PPA, że temat wzbudził żywe zainteresowanie, także pokażemy najlepsze produkcje z dawnych lat, ale też będziemy oczywiście tradycyjnie mówić o naszych planach dotyczących dalszego rozwoju kanału, naszych najbliższych audycjach planowanych. No i oczywiście będziemy z Wami rozmawiać i to nie tylko na czacie, będzie też możliwość połączenia głosowego. Tutaj Remik mocno nad tym pracował i mamy nadzieję, że wszystko się uda, także jeszcze raz zapraszamy na niedzielę. No i nie wiem, czy jeszcze tu chcesz coś dodać. Chcę dodać, bo nawet i w newsie, który się pojawił na PPA i teraz to, co powiedziałeś, to chcę jeszcze dodać i podkreślić to, że możecie normalnie do nas zadzwonić z telefonu, nie musicie się nigdzie logować, możecie być gdzieś w biegu i po prostu wykręcacie numer i dzwonicie, jesteście na live z nami, więc żadnych jakichś tam przeszkód nie będzie, że gdzieś tam wejdź w linka, zaloguj się i wtedy coś tam, więc bardzo prosty sposób połączenia, po prostu wybieracie numer i jedziecie z nami. No tak. Myślę, że jeszcze więcej wraz z podaniem oczywiście tego numeru, to powiemy już w niedzielę, a teraz jestem ciekaw, co tam Remigiuszu przygotowałeś. Zapraszamy na film. Zapraszamy. Final Fight. Klasyk wśród chodzonych bijatyk na arcade. Ojej, ile tam żetonów się przepuściło przez to. Dla mnie generalnie magiczny klasyk obok Knights of the Round i Cadillacs and Dinosaurs. No i pamiętam ten moment, kiedy wbijam do mojego pirata po swoją kopię Final Fight na Amigę. Oj, rozczarowanie było wielkie. Dlaczego? Gra wyglądała świetnie, naprawdę. Pixel art był odzorowany prawie że idealnie. No ale coś jednak nie zagrało. No i dzisiaj podchodzimy do wersji remake. Zapraszam. Taka ciekawostka, odpaliłem na moim prototypie na 40 FPGA. Nie przewijam intra, naprawdę. Tak to leci. No ale okej, gra się niby odpala. Intro wejściowe niby gra. I w momencie gameplayu, sami widzicie. Turbo doładowanie razy x5000. Chociaż muszę przyznać, że nie zakłóca gry, ale po wciśnięciu tego zielonego przycisku na padzie od CD32 wyskakuje klawiaturka. Wow. Pewnie ukłon do A500 Mini. No ale okej, dobra, podarujmy sobie jednak tak. Przejdźmy do innej konfiguracji. Core z Minimiga 68000.
Tu musi być dobrze. Wybieramy postać. Cody, gdzie jesteś? Jest. I no i na tym historia się kończy. Klawiaturka. No i jedziemy na Corze 68020. No i tutaj wszystko zaczyna być całkiem spoko. No ho, jedziemy. No i przyznam szczerze, że tak, 2 przyciski działają, skok, uderzenie. Na pierwszy myk łyknąłem, że jest to Arcade Perfect. Naprawdę. No gra się identycznie jak na automatach. Taką wersję to bym chciał w tamtych latach mieć na Amigi. Ok, widać niedociągnięcia, jeżeli chodzi o kolory, bo jest to wersja ECS, a nie AGA. Ale gra się fenomenalnie. I ten myk, że podchodzisz do postaci i ją łapiesz z automatów, tutaj po prostu działa. Ok, widać niedociągnięcia, jeżeli chodzi o szybkość klatek animacji. Ewidentnie jest tu 30 zamiast 60, tudzież 25 zamiast 50, ale okej, no taką wersję, powiem szczerze, dzisiaj ogrywając to myślałem, że jest Arcade Perfect, dopóki oczywiście arcade'a sobie nie odpaliłem, ale nie, no naprawdę szacun. Nie no, gra się to fenomenalnie. Oczywiście nie będę robił żadnego walkthrough, więc rozwalimy jeszcze tych i zatrzymamy się na chwilę. Porównajmy to, co się tutaj stanęło, z dawną wersją z Amigi. No ona oczywiście dźwiękowo daje radę super do dzisiaj. No generalnie i sprite'y, i grafika super. Bierzemy Cody'ego, lecimy. Ta wersja rzeczywiście, ona wygląda praktycznie Arcade Perfect. No ale w momencie, jak już chwycimy joystick, brak muzyki w tle, kolizja postaci fatalna, jeden fire, postacie znikają po uderzeniu gdzieś w niewiadomych przepastnych pikselach. No powiem szczerze, że gra się w to po prostu fatalnie, nie? No to w ogóle nie daje satysfakcji żadnej, nie? Podziwiam Remika z lat 90., że on w ogóle był w stanie to przejść, bo ja już się zmęczyłem, a co będzie dalej? O. Ok, graficznie prawie identycznie, ale jednak gameplayowo. Ojej. O. Szczerze chciałbym, żeby już mnie ubili. I najlepsze to jest to, że tylko wciskam do góry i fire, do góry i fire, do góry i fire. No i starczy. A teraz porównajmy wersję Arcade do Enhanced.
Moje podsumowanie, kochani. Autor poszedł w ECS, a nie AGA. Jeżeli chcecie zagrać Final Fight, polecam Arcade. A jeżeli chcecie zagrać Final Fight na Amidze, to zdecydowanie właśnie w ten remake. Pozdrawiam. Castlevania wydana w roku 1990 na Amigę, jako oczywiście port. No i to jest też jak gdyby taka wizytówka tych dziadowskich portów amigowych. Żałuję, że tak to wtedy wyglądało. No ale na szczęście ja się w ogóle bardzo mega ucieszyłem, jak zobaczyłem, że ktoś robi remake w roku 2022 Castlevanii na nasz ukochany komputer. Teraz widzicie oczywiście wersję oryginalną, wydaną na Amigę w roku 90. No dramat w 6 aktach, prawda? Bo no i ten ruch postaci, w zasadzie no wszystko, to tragedia, rozpacz. Zresztą teraz właśnie jak weszliśmy tutaj do zamku, zobaczycie też kolizję postaci. No strasznie, naprawdę strasznie to wygląda. I na pewno taki port, a to nie jest jedyny port, który właśnie jest taką antywizytówką Amigi, bym powiedział. Co oczywiście nie oznacza, że Amiga by nie potrafiła tego zrobić, bo za chwilę się okaże, że jednak potrafi. No ale ten port naprawdę, no ojeju. Do niego oczywiście też bym dołożył jeszcze Shinobi, czyli takie topowe arcade'ówki z podobnych lat. No i przechodzimy do remake'u w wersji AGA. Nie, no to już jest naprawdę, już na w samym wstępie czuć, że jest dobrze. A tu jest po prostu rewelacja. Płynnie właśnie. I to jest najciekawsze. Wsparcie dla pada CD32. Nie musimy jak na średniowiecznym joysticku do góry wciskać, żeby skakać. Mamy pod innym przyciskiem skok, pod innym atak. Wow. Wszystko płynnie, ładnie, w tle pioruny walą. Jest naprawdę dobrze. Jeszcze tylko dodam cytat ze strony autora. Remake oryginału z 1987 roku, ale z wizualiami inspirowanymi Castlevania Chronicles i innymi tytułami z serii nie będącymi w technologii 8-bitowej. Celem było dostarczenie grywalnej i czystej wersji oryginalnego Castlevania, ale w stylu charakterystycznym dla Amigi. Nie jest to przeniesienie gry Castlevania Chronicles z platform Sharp X68000 ani PlayStation. Gra przypadkowo korzysta z wielu kafelków poziomów i sprite'ów z tej gry, ponieważ jest praktycznym oddaniem tego, jak oryginalne Castlevania mogłoby wyglądać w technologii 16-bitowej lub 32-bitowej. No i kolizja postaci, no rewelacja. Tak ta gra powinna wyglądać na Amidze od samego początku. No i tu też taka ciekawostka, że jak to świetnie zanimowali, że postać, która jest na schodach, jakby się stabilizuje, ok, ale schodzimy niżej i widać tą animację postaci oddychającej, żyjącej, że tak powiem. Wow, super, naprawdę gitara. No i oczywiście porównanie obu wersji 1:1, no ale tu chyba nawet nie trzeba tego aż tak porównywać, bo no przewaga miażdżąca.
No dziękuję za jak zwykle ciekawy materiał, bardzo zwarty, rzeczowy i konkretny. Wnioski, które mi się nasuwają, to są dwa, ale to są ogólne wnioski dotyczące sytuacji tych gier na Amigę klasyczną, że pamiętam jeszcze tak 6-7 lat temu, to w ogóle była posłucha totalna. Pamiętam, jak ludzie gdzieś tam na forach narzekali, że na 8-bitowce, na Atari, na Commodora robi się gry, na Amigę nie powstaje nic, że jest posłucha. Potem chyba takie pierwsze przełamanie to była gra Tanks Fury i to było, pamiętam, wydarzenie, że wreszcie ktoś zrobił grę, nawet na tyle duże wydarzenie, że ja gdzieś u siebie na blogu pokusiłem się o recenzję, kiedy ja zazwyczaj kwestii tych starych Amig nie poruszam albo poruszam bardzo rzadko, ale mówię, zrobili grę, fajna nawet, trzeba zarecenzować, to jest coś. Tak. Chociaż dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy właśnie, jak już widziałem choćby te gry, które ty zaprezentowałeś, no to już uznaję, że to jest średniak i to wzorowany gdzieś tam na wiadomo, na epoce 8 bit, słynna klasyczna gra w czołgi, no ale wtedy to było coś. Potem nastąpił drugi etap, gdzie te gry zaczęły powstawać, ale wszyscy narzekali krap, słabe, gdzie tam im do produkcji z czasów świetności. A ostatnio właśnie, jak ty mi pokazujesz te gry z tego roku, czy nawet tam z ubiegłego, no bo to już mamy 2024, no to ja stwierdzam, że te gry nareszcie są lepsze, przynajmniej od swoich odpowiedników z tamtych lat, bo zarówno ta Castlevania, no to ta stara, oryginalna, no nie ma w ogóle startu. Tak samo Final Fight, to też wszyscy widzą, jaka była różnica. Chociaż akurat w Final Fightie bardziej widać to gameplayowo, jak się gra, niż tak, chociaż też widać, tak, ale graficznie tam nie ma, ale jednak słychać, przynajmniej słychać choćby, i ta że jest muzyka. Jest zgodna. Tak, no nie wiem z czego to wynika, czy z tego, że kiedyś po prostu robiono te gry seryjnie, bo nie wiem, wydawca pruł terminy, róbmy, byleby był po prostu port znanej gry automatowej na Amigę, reszta się nie liczy, a dzisiaj po prostu taki pasjonat ma czas, żeby w tym dłubać, dopieszczać. Czy też myślę, może... że jeszcze jest druga strona medalu. Ja też myślę, właśnie chciałem powiedzieć o tej drugiej, że jednak teraz te gry nie zamykają się w tej standardowej Amidze z 1 megabajtem RAMu, tylko jest ten chip wykorzystany i już mają trochę większe pole do popisu. Dlatego ja chciałem się tutaj usprawiedliwić, zanim ktoś z PPA mnie za ucho wytarga do odpowiedzi, bo sam sobie obejrzałem te moje filmy. No i tam mówię, że fajnie, gdyby to było takie od razu i tak dalej, no ale takie od razu w tych wymaganiach, które pewnie stawiał producent, nie zmieściliby się, nie? Więc tutaj trzeba było podnieść poprzeczkę, chociaż o te 2 mega chipu, nie? Tylko że moim zdaniem trzeba było tak zrobić, bo amigowcy wtedy by kupili. To nie był... Zobacz, amigowcy naprawdę, moim zdaniem, gdyby właśnie wydawcy gier podnosili te poprzeczki, to Amiga by się tak jak PC rozwijała, a tak, że to ciągle było na tą 500, na ten 1 mega i tak dalej, to jakby stanowało rynek, nie? Wiesz co, ta 500 poniekąd była naszym błogosławieństwem, bo popularny model, ale i zarazem przekleństwem, nie? Bo jednak potem Commodore coś, próbował jednak robić delikatnie ulepszone klony typu Amiga 500 Plus czy Amiga 600, gdzie ten dodatkowy megabajt chipu już było łatwo stosunkowo wsadzić, ale jednak to już nie było tak popularne jak ta 500. Ale to wciąż było za mało, nie? To powinno już, era 600 to powinno być już 1200, 2 mega. Tu się cofamy do oczywistych oczywistości, że 600 nigdy nie powinna powstać tak naprawdę w 92 roku, klon komputera z 85, ale cóż, historii tu już nie cofniemy, ale jeszcze w ramach komentarza jeszcze drugi wniosek, który mi się nasunął, bo ja przyznam się szczerze i zresztą każdy, kto gdzieś tam słucha moich wypowiedzi, czy czyta mojego bloga, albo czasami wpisy na forum, to nie ukrywam, że dosyć sceptycznie się odnosiłem gdzieś tam do tej Amigi 500 Mini, że ona nie rozrusza rynku w żaden sposób, tak jak nie zrobił tego Vampir. Tu zapraszam znowu do odcinka
Chipy utraconych nadziei, który zresztą ostatnio przeżywa drugą młodość i tam ludzie znowu zaczęli go komentować, chociaż to już było... to nawet nie widziałem. Tak. Są benchmarki dla tego Akiko i tak dalej. Coś się tam zaczyna dziać, chociaż to już dla nas historia sprzed pół roku, ale no niektórzy odkrywają nas dopiero teraz. Natomiast jednak jakiś tam minimalny wpływ ta Amiga 500 Mini ma, no bo tu pokazywałeś tą wirtualną klawiaturę w tej grze, więc coś... Tak. Znaczy, ja nie wiem, czy to było pod kątem A500 Mini, tak od razu mi się to skojarzyło, nie? Ale no chyba tak, nie? No bo tam też masz tego pada od CD32. Tak. No i właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli nawet tym wpływem minimalnym jest tylko ta obsługa pada, to już jest i tak jakiś plus. Zawsze mieć lepiej zrobioną choćby jedną więcej grę z dobrym sterowaniem, niż nie mieć jej wcale, albo mieć ze sterowaniem jednoprzyciskowym, gdzie sobie można ręce połamać przysłowiowo. Albo jeszcze nie daj Boże rozwiązanie typu Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, czyli wciśnij Ctrl, wciśnij A. No. Także no może nie jest to wpływ piorunujący tej A500 Mini, ale coś tam ale widać. Tak, tu się z tobą zgodzę. Ja w sumie się nad tym tak nie zastanawiałem, teraz mi dałeś tutaj pod włos temat i muszę się znowu zgodzić z moim przyjacielem, tak. No dobra, okej, to chyba... Teraz zapraszamy na wspaniały materiał mojego przyjaciela, Mr. Mufa Presents. Jedziemy. No ustaliliśmy z Remikiem, że ten odcinek specjalny będzie o grach nowych, natomiast w ramach wstępu jednak muszę się cofnąć do czasów bardzo starych, do początku lat 90., kiedy działało coś takiego jak telewizja edukacyjna. Ona oczywiście nadawała w godzinach, w których cała młodzież była w szkole, więc nie zawsze była okazja, żeby te programy, które były nadawane w tamtym czasie, oglądać. Natomiast czasami się udało i też nie ukrywam, że pierwszą rzeczą, którą robiłem po powrocie ze szkoły, to było polowanie na program Telekomputer, gdzie pokazywano wówczas bardzo ciekawe rzeczy, szczególnie rzeczy ciekawe dla mnie jako posiadacza jeszcze wówczas małego Atari. A ten program Telekomputer też był o tyle fajny, że pokazywano tam rzeczy związane nie tylko z jedyną słuszną platformą, ale też i z platformami jakże nam bliskimi, co pokazuje poniższy przykład. Swojej Amigi z całą pewnością zobaczysz ten symbol. Workbench to narzędzie, które kontroluje twój komputer. Po włożeniu do stacji dyskietki z tym programem zobaczysz małą ikonę, z którą będzie dużo zabawy. Z ikony otwieramy okno. Ale wracając do sedna, pewnego dnia gdzieś w 1992 roku wracam ze szkoły, włączam telewizor, wybieram kanał pierwszy, gdzie leci program Telekomputer, patrzę na ekranie po prostu efekt wielkiego wow, świetna, pięknie rysowana, kolorowa grafika, nie mniej świetna muzyka i śmieszne stworki poruszające się po ekranie. Jak się okazało, na ekranie prezentowano grę Goblins i już wiedziałem, że jeśli kiedykolwiek będę miał Amigę, będę musiał spróbować w nią zagrać. Tak też się stało jakiś czas później, kiedy już na moim biurku zagościła Amiga. No i jak wiecie, nie jestem fanem gatunku point and click, ale jednak w Goblinsów trochę grałem. No to zresztą nie jest taki typowy point and click, bo jednak są tam 3 postacie, są tam zagadki logiczne. Nie jest to do końca według mnie taki kanoniczna gra z gatunku. Jak wiadomo, na Amigę wyszły 3 części. A potem wyszedł Woodruff and the Schnibble of Azimuth, gra z uniwersum Goblinsów, która jednak nie była uznawana za oficjalną kontynuację. Niemniej była to jedna z takich pierwszych przykrych traum, jakie doświadczyłem jako amigowiec. Pamiętam do dziś numer czasopisma Secret Service, w którym była recenzja tej gry, recenzja na ostatniej stronie, a zawsze w tamtych czasach te recenzje na ostatniej stronie to był najładniejsza ta ostatnia strona okładkowa, najlepszej jakości papier, ślizgi, tam też były najładniejsze grafiki i pamiętam, że tak
Bardzo przypadła mi do gustu ta recenzja, te zrzuty ekranowe i chyba ocena, jak pamiętam, 100, 100, 100, grafika, muzyka, grywalność, wszystko było na 100. No i niestety informacja, że gra już nie wyszła na Amigę i jest jedynie na PC. To był chyba jeszcze rok 1994, gdy ta Amiga no jeszcze względnie dobrze stała. No nie było oczywiście gier typu Doom, ale no większość jednak fajnych gierek, zwłaszcza tych 2D, jeszcze na Ami wychodziła i to był taki, pamiętam, pierwszy strzał obuchem w głowę. I no tak bardzo mi to gdzieś tam utkwiło, że po latach już na Amidze NG, używając emulatora SCUMVM, no postanowiłem odpalić tą grę i przejść ją. Oczywiście z solucją, bo jak wiecie, no ekspertem od przygodówek nie jestem. Przyznam szczerze, że zresztą jej nie przeszedłem, bo wybrałem sobie polską wersję, a ówczesna odsłona tego emulatora miała jakiś błąd, który uniemożliwiał ukończenie gry w polskiej wersji językowej i gdzieś tam na 90% poległem, musiałem się poddać, ale mimo wszystko no, nie odpuściłem tematu. Potem wydawało się, że seria umarła śmiercią naturalną, że już nic się nie dzieje. Jednak można powiedzieć, chyba ojciec Goblinsów, pan Pierre Gildis, który był autorem koncepcji i grafikiem pierwszych 3 części, no, był przywiązany bardzo do swoich dzieci i w 2009 roku postanowił odświeżyć serię, przenosząc ją w świat 3D, co chyba nie było najszczęśliwszym pomysłem, gdyż gra raczej uzyskała kiepskie recenzje i ja przyznam się szczerze, że nawet o niej nie słyszałem aż do momentu, w którym zacząłem przygotowywać ten materiał. Niemniej, pomimo tego potknięcia, pan Pierre nie poddał się i całkiem niedawno postanowił po raz kolejny ożywić Goblinsów, tym razem już w tradycyjnej odsłonie 2D i na Kickstarterze rozpoczął zbiórkę na stworzenie kolejnej części, 5. już części gry, co mu się udało z powodzeniem i w maju 2023 roku gra ujrzała światło dzienne. No, kilka razy już tutaj pojawił się na ekranie SCUMVM. No czym to jest, to chyba większość z Was wie, czyli jest to interpreter silników starych gier przygodowych. No, głównie początkowo powstał do obsługi znanych kultowych produkcji LucasArts, potem jego możliwości zostały znacznie rozszerzone, baza wspieranych gier no, znacznie wzrosła, natomiast no, co do zasady jest to program, który raczej kojarzy się z powrotem do przeszłości, gdzieś tam z grami z lat 90., czasem nawet z 80., no a już w najlepszym wypadku pierwszej dekady lat 2000. Natomiast jak się okazuje, potrafi też obsługiwać gry całkiem nowe, a konkretnie potrafi obsługiwać właśnie tutaj omawianą grę Goblins 5. No i dlaczego tak się dzieje? No głównie dlatego, że jest to jednak gra, co prawda, która ma w metce napis 2023, ale jednak no duchem, ciałem, przede wszystkim technikaliami gdzieś tam tkwi jeszcze właśnie no w latach 90., co tu dużo ukrywać. Oczywiście o ile zajrzymy do wymagań minimalnych, no to tutaj widnieje 2 GHz, ale mi się wydaje, że jest to tylko dlatego, że po prostu w obecnych czasach nawet najwolniejszy PC, jaki gdzieś tam pozostaje w użyciu przeciętnego użytkownika, to te 2 GHz zazwyczaj ma. No jak tu widzicie na mojej Amidze One X 5000, no, gra zabiera po przeskalowaniu około 60% mocy procesora, więc podejrzewam, że no spokojnie i na słabszych maszynach tę grę da się odpalić. Czemu mówię, że gra tkwi w latach 90.? No choćby dlatego, że autor ustalił, że tytuł będzie działać w natywnej rozdzielczości 640x480. Dlaczego tak postanowił? No po prostu taka była jego koncepcja. Trudno mi tą koncepcję tłumaczyć. Ja tutaj gdzieś tam sobie odwołuję się do sceny, gdzie też dla wielbicieli twórczości
scenowej, to prawdziwy kunszt graficzny to grafik może wydobyć jedynie z jakiejś pikselowanej grafiki w 320x256 i 8-bitowej palecie kolorów. No być może tu pan Pierre ma nieco bardziej liberalne poglądy i no postanowił, że jednak jakieś minimum przyzwoitości względem współczesnych standardów da i tą rozdzielczość zwiększył do 640x480, ale jednak wyżej nie chciał dać. Być może właśnie też uznaje filozofię, że im mniejsza rozdzielczość ekranu, tym grafik może pokazać większy kunszt. No ale już dość o technikaliach, przejdźmy teraz do samej gry. No, fabuła nawiązuje mocno do pierwszej części Goblinsów. Też są 3 postacie i to dokładnie te same, które były właśnie w jedynce, a więc Gostek o imieniu Ups, który potrafi używać różnorakich przedmiotów, najbardziej uniwersalna postać w grze. Ignitius, który jest magiem, no i jak sama nazwa mówi, potrafi używać magii, a więc czarować. I Asgard, mięśniak, który po prostu niewiele się namyślając wali z piąchy. Fabuła opiera się na tym, że ktoś, jakiś niewidzialny promień, zamienia mieszkańców krainy Goblinsów w ziemniaki. No i nasza trójka wyrusza na ratunek, przemierzając po drodze 16 poziomów. No i tutaj zgodnie z najlepszymi standardami lat 90., które dziś pewnie by nie przeszły, to gra jest do bólu liniowa, nie można zapisywać w dowolnym momencie stanu gry, dopiero po przejściu danej planszy, a mniej więcej z tego, co tutaj zgłaszają inni gracze, to przejście jednej planszy zajmuje około godziny, więc cała gra dostarczy nam rozrywki na dobre kilkanaście godzin. Musimy rozwiązać wszystkie zagadki, żeby gra przepuściła nas dalej. Ja co prawda tutaj opieram się na wersji demo i prezentuję tu wam pierwszą planszę, gdzie naszym zadaniem jest wysprzątać park, oczyścić go ze śmieci, no ale z tego co wiem, co tutaj też wam pokażę, scenerii jest oczywiście znacznie więcej, gdzieś tam na statku, gdzieś tam na wielkim ślimaku stanowiącym swego rodzaju karawan. Oczywiście wszystko jest okraszone świetną, piękną grafiką i świetnym humorem, takim jaki pamiętamy z produkcji sprzed 30 lat. Zabawne animacje, zabawne sample. Produkcja jako owoc zbiórki na Kickstarterze siłą rzeczy jest produkcją niskobudżetową. Nie znajdziemy tu na przykład wersji polskojęzycznej, tak jak to miało miejsce w starszych wersjach Goblinsów, które gdzieś tam po latach takowej się doczekały, jak również Woodrów. Tutaj mamy tylko wersję francuskojęzyczną i angielską, gdzie jeszcze, jak tłumaczy autor, wersja angielska nie jest do końca doskonała, gdyż ze względu na niski budżet podkreśla, że nie zostało to przetłumaczone przez profesjonalnych tłumaczy, ale generalnie myślę, że dialogi są zrozumiałe, zagadki też są trochę chyba łatwiejsze niż w tych starych, hardkorowych czasach lat 90. Także produkcja przyjemna. Oczywiście przyjemna tylko dla starych, zdziadziałych graczy, którzy pamiętają te stare czasy. Bo dla nowego gracza będzie to jednak tytuł całkowicie archaiczny, na którego gdzieś tam nawet palcem nie kiwnie. I można powiedzieć, że te ostatnie 8 miesięcy od premiery w pewnym sensie tą tezę potwierdziły, bo gra przeszła niemalże bez echa, została zauważona właśnie przez starych graczy. Można spotkać kilka materiałów na YouTube na ten temat, ale są to przeważnie materiały tworzone nie przez młodzież, przez obecnych graczy, a właśnie przez ludzi, którzy pamiętają jeszcze czasy świetności Amigi i gdzieś tam z rozrzewnieniem i z tęsknotą poglądają w tą stronę. Niemniej, gdyby to wyszło na Amigę bezpośrednio i natywnie, to myślę, że przynajmniej w świecie amigowym rozeszłoby się to bardzo z dużym echem i na pewno gra byłaby okrzyknięta hitem, a że weszła poniekąd kuchennymi drzwiami za pomocą SCUMM VM i to całkiem niedawno wraz z wersją 2.8, która ukazała się bodajże pod koniec grudnia,
to i nawet w naszym świadku wielkim echem to się nie odbiło, a szkoda. Ja, jak mówię, nie jestem fanem tego typu gier, ale chyba te $11 na pełny program wydam, bo to naprawdę zacna produkcja, przyzwoicie zrobiona, która potrafi gdzieś tam przywołać stary, piękny okres młodości. Także reasumując, polecam przede wszystkim starym graczom z doświadczeniem, którzy na pewno grając w 5. część Goblinsów się nie zawiodą, a na pewno docenią ją bardziej niż część 4. Fajnie, że takie stare serie są gdzieś przypominane i zyskują drugą młodość. No i to tyle ode mnie na dziś. No, kochany przyjacielu, u nas jest to wszystko na pełnym spontanie, nagrywamy bez reżyserki, więc teraz uwaga, montażyści, klej nożyczki, bo będzie niewygodne pytanie do mojego przyjaciela. Zanim przejdę do samych gier, odpowiedz mi na jedno pytanie, bo ja na początku, jak sobie obejrzałem ten film, to muszę się przyznać, podzieliłem z tego na raty, cyk, podjarałem się, jak mi się podoba film, super, i mówię, zakończenie będzie, że to jednak wychodzi natywnie na Amigę, ale kurczę, jednak nie. I tak się potem zacząłem zastanawiać, gdzie tu jest Amiga? Oprócz tego, że ty masz sentyment do gry, bo na początku to wyjaśniasz, jak grałeś właśnie do 3. części na Ami, a później jak zobaczyłeś tam w Secret Service i tak dalej, jak się rozczarowałeś. No ale generalnie sama gra, która jest omawiana, no nie jest natywnie na Amidze i tutaj skąd ten pomysł i skąd te Goblinsy, jak one ci się wyśniły? A do samej gry zaraz przejdę. Znaczy temat taki narzuciłeś, jak już wspomniałem, żeby były to nowe gry, no i stwierdziłem, że się wpasuję w te nowe gry. Szukałem coś z roku 2023. Skum, no ci powiem, że to jest chyba, jeśli nazwać to w ogóle emulatorem, bo to jest formalnie to jest taki interpreter bardziej. Tak, silnika. To jest chyba najbardziej przezroczysta rzecz, jaka może być. Oczywiście nie jest to natywne, ale powiem ci, że były nawet gry normalne kilka lat temu, z 10-15 lat temu normalnie mogłeś kupić w amigowych sklepach pudełkowe gry wydane na Amigę, gdzie pod maską siedział schowany Skum. Ja. Tak, więc no mówię, to jest bardzo przeźroczyste i kupowałeś gry niby w wersji dla Amiga S4, gdzie one nie wyszły, a po prostu w tle gdzieś to obsługiwał więc no nie uznałem tego za jakieś tutaj świętokradztwo. Wije się. Zwłaszcza, że no, jeśli spojrzymy na poprzedni odcinek specjalny, no to ty tam pojechałeś Alien Bradem typowo odpalonym na PC-cie, więc ja myślę, że jednak mimo wszystko zgrzeszyłem tutaj mniej, no bo grałem fizycznie na tego X5000, na X5000, a ty grałeś na zupełnie innej platformie, nie? No tutaj się broniłem tym, że jednak amigowy smaczek w tej technologii, ale... No. A ja się mogę bronić tym, że program był jednak odpalony na moim ulubionym komputerze, a co tam siedzi pod maską, no najważniejsze jest to, że widzę na Amidze grę i mogę w nią grać, a że gdzieś tam są jakieś... też można byłoby podwiązać, ale nie, no jasne. Gdzieś tam są jakieś międzymordzia w tle, no... Okej, dobra, bo jeszcze się nie daj Boże pokłócimy, a tego byśmy nie chcieli. Nie, no jasne, rozumiem twoją koncepcję, ale teraz do puenty, do samej gry. No Goblinsy do 3 ogrywałem na Amidze i właśnie to też takie ciekawe, że niby point and click, czyli teoretycznie nie powinienem tego lubić, ale z drugiej strony tak rachunek sumienia jak sobie zrobiłem, to grałem w 3 point and clicki. Goblins, oczywiście mówię o wszystkich częściach, Eksperyment Delfin i Teenage. Każdy z innych powodów, ale nie o tym. I ja nawet nie miałem pojęcia, bo ja Goblinsów w ogóle nie śledziłem. I nawet tego Secret Service, chociaż kojarzyłem to zamknięcie numeru tymi obrazkami, to jakoś od razu zobaczyłem PC i to siemanara i jakby nigdy już nie śledziłem Goblinsów. I nagle ty mówisz, że w 2009 wychodzi ta wersja 3D, która moim zdaniem jest tak obleśną i taką szkaradną, że ojej, dlatego to tak ja też o niej nie słyszałem. Cały urok rzeczywiście Goblinsom to po prostu, ale to wiele takich gier, na przykład Wormsy też mi się kompletnie w 3D nie podobały. 100% racji. Są gry, których nie wolno przenosić których nie wolno. I Lemmingi to już jeszcze gorzej było. Tak. I Cannon Fodder z tych wszystkich to najlepiej się powiedzmy obronił,
ale i tak wolałem tego pixelartowego, no ale do puenty. No i w końcu pokazuje rzeczywiście tą 5, tak? Dobrze mówię? Tak. Piąta odsłona. No i tu mi się podoba ten pixel art, to znaczy w sumie to taki pixel art, no tak, taki pixel art. Tak. No i nie, no super, tu rzeczywiście jest taki powrót do korzeni, czuć, że to są goblinsy, że gdybym zobaczył tylko screena i zgadnij co to jest za gra, to od razu bym strzelił, nie, że tak, no goblinsy, nie, no że, ale te 3D to masz kary, nie. Więc tak. No widać, że bo to wszystko robił ten grafik pierwotny, ten Pierre Gildes, niech się tutaj miłośnicy francuskiego nie obrażą, ale widać, że on, ale widać ewidentnie, że on grafikiem 3D to nie jest, po prostu chyba chciał się wbić w trend, ale mu nie wyszło. Natomiast ta 5, ja mówię, ona jest w 640x480, ja na potrzeby filmu przeskalowałem okno gdzieś tam mniej więcej do 1280x1024, żeby mi się mniej więcej mieściło, wypełniało ekran, no wiadomo w proporcjach 4:3, ale mi się wydaje, że to źle nie wyglądało, nawet po przeskalowaniu to jeszcze się całkiem broniło, nie? A wracając jeszcze do point and clicków, bo mamy bardzo podobne, no może poza eksperymentem Delfinem, ale no Teen Agenta też ograłem, ale dla mnie taki typowy hardkorowy point and click to był ten Woodruff właśnie z omawianego Secret Service'a, bo tam rzeczywiście chodziłeś jednym gostkiem, musiałeś klikać wszystko na wszystkim. Na pałę. Tak, a tu jednak jest tych 3 gości, każdy ma inne umiejętności i to jest tak jak ja to mówiłem w filmie. Fajne urozmaicenie. Nie wpisuje się w taki typowy dla mnie kanon, bo jest trochę logiczne, no wiesz, że jak trzeba rozwalić drzwi, to tam nie klikasz tym gościem, który tam, nie wiem, podnosi latarkę, tylko jednak idziesz mięśniakiem, niech wali, nie? Tutaj ja bym dodał od siebie takie moje spostrzeżenie, nie wiem czy trafne, czy nie, ale no wiadomo, że są ludzie, którzy na przykład lubią patrzeć na gry, bo znam takie osoby, ale nie umieją jakby manualnie sterować, na zręcznościówkach się jakby rozkładają, nie? A podejrzewam, że ktoś, kto zobaczył na przykład The Lost Vikings albo Fury of the Furies, no i się rozkładał na tym elemencie zręcznościowym, to tutaj wreszcie może, wiesz, wykorzystać mózg, a nie musi szybko naparzać, nie? No i właśnie też to, co powiedziałeś, Fury of the Fury jest też jedna z moich ulubionych gier, a jeśli chodzi na przykład o nowe gry, bo ja bardzo mało gram na nowych konsolach, bo nie ma czasu, choćby Amiga bez ściemy. Ale jedną z nielicznych to jest Trine i powiem Ci tak, że gram teraz na Switchu w 5. część i kupując tą grę czytałem recenzję, z czym się zresztą muszę zgodzić, że jeśli ktoś już grał w tą serię, to niech nie kupuje 5, bo to jest w zasadzie zestaw nowych leveli, bo w zasadzie mechanika tak samo, są 3 różne postacie o 3 różnych umiejętnościach i w kółko to samo. Być może nie jednego to zniechęciło, ale ja właśnie lubię, bo przynajmniej jeśli coś się trzyma tego kanonu pierwowzoru, bo przynajmniej wiem, że się nie rozczaruję. Ja czasami wolę dobrą stagnację, która bawi, niż rewolucję na siłę, która psuje całą grę, bo już było tyle serii zepsutych, nie wiem, Settlers, Heroes of Might and Magic i wiele, wiele innych, gdzie na chama chciano wprowadzić rewolucję, wyszła z tego za przeproszeniem kupa i dlatego też mi się podoba, że te goblinsy nie wprowadzają rewolucji na siłę. Stary, dobry schemat. Starzy gracze, którzy to lubili, będą się przy tym dobrze bawić, a młodzi i tak pewnie machną ręką. Ale młodzi grają w gry wysokobudżetowe. Tylko wiesz co, tutaj jednak chciano wprowadzić tą rewolucję przez ten 2009, te 3D. Ale na szczęście dostali klapsa i wrócili po rozum jak do głowy. Jak śpiewał Kazik Staszewski, eksperyment wykonany, lecz niestety nieudany. No właśnie. Ale z drugiej strony to ja ze swojego miejsca tu jak zwykle pozdrawiam ID Software i Bethesdę za to, że Duma zrobili rewolucję i wskrzesili klasyka. Najlepiej jak tylko, dla mnie gra ever, po prostu Doom Eternal to jest mistrzostwo. Znaczy ja też nie jestem wrogiem rewolucji jako takiej, jeśli nie mówię, że każda rewolucja była nieudana. Nie, dlatego mówię, że są wyjątki, tylko że jest ich mniej niestety, nie?
że tutaj tak. No dobra, bo się rozgadaliśmy, zaraz Tak. będziemy gadać o Xboxach i PC-tach, a nie daj Boże. No dobra. To No to chyba co? tyle na dziś i zapraszamy jeszcze raz na spotkanie w niedzielę. Cześć. Zapraszamy, do zobaczenia w niedzielę na live'ie i dzwońcie do nas. Hejka. Dziękujemy za wsparcie na Patronite.